Dzień dobry wieczór, panie i panowie, witam wszystkich bardzo serdecznie w ten przepiękny, chciałem powiedzieć wieczór, ale u mnie to jest dopiero popołudnie, bo tak naprawdę ciemność się zrobi za jakieś 3 godziny. Ja nazywam się Marcin Skruch i dzisiaj sobie pomówimy o tym, co tam ciekawego w Hollywoodzie. Krótko mówiąc, czyli co tam w świecie Toy Story, bo akurat o tym sobie jak najbardziej pomówimy. O nowym filmie Matthew McConaughey'a, bo rzeczywiście się dzieje. Mam zdjęcia z planu Gladiatora 2. Witam bardzo serdecznie Miłosz Kasprowicz na Instagramie. Witam cię serdecznie. Ja ciebie również witam, panie i panowie. Będzie duży segment o ekranizacjach komiksów, bo będzie troszeczkę o The Boys, o Blue Beetle, o Peacemakerze część druga. Blade. Blade znowu stracił reżysera, po prostu są jakieś jaja. Będzie oczywiście duży segment dla tych, którzy kochają straszaki, bo troszeczkę pomówimy o tym, że Terrifier zagra myszkę Miki. No, będzie taka rzecz oczywiście. Kontynuacja Coś za mną chodzi też już jak najbardziej w drodze. Instytut Stephena Kinga zostanie serialem, bo musi oczywiście być. Powiem, kto dostanie w przyszłym roku honorowe Oscary, a rzeczywiście są to 2 osoby. Będzie troszeczkę ze świata Star Treka, ponieważ Paul Giamatti w serialu Star Trek Starfleet Academy będzie partnerował Holly Hunter, więc rzeczywiście doborowa obsada. Słów kilka na temat filmu tak zwanego crossoveru Transformers oraz G.I. Joe. Emily Blunt w nowym filmie Stevena Spielberga, a także będzie cykl Po jaką cholerę, bo musi oczywiście być, czyli Robert Pattinson przerobi opętanie Andrzeja Żuławskiego, a także Miles Teller będzie latał jak Richard Gere, no bo to rzeczywiście musi być. Już tutaj patrzę, co piszecie. O, rzeczywiście czat się rozszalał. Cześć Błażej, dzień dobry, witam cię bardzo, bardzo serdecznie. Ja bym dodał do streama jeszcze quizy, tak jak na ostatnim streamie, bo serio fajnie były, widzę, że nie ma ich w opisie streama. Nie, dzisiaj akurat nie będzie, quizy są robione sporadycznie, a to dlatego, że ich nie lubicie. Krótko mówiąc, Błażeju, nie wiem czy wiesz, ale jakiś czas temu było tak, że przez kilka miesięcy bodajże robiłem właśnie quizy, odcinki osobne były. Totalnie odcinki osobne i tam wybierałem jakieś tematy i one się koszmarnie oglądały. Nikt tego po prostu nie chciał spoglądać, więc rzeczywiście dlatego one się nie pojawiają, bo nie chcecie, krótko mówiąc. A pamiętaj, dane nie kłamią. Dariusz Tokaczyk, witam bardzo serdecznie, jest i Wiktor Z, witam bardzo, bardzo serdecznie, cześć, jest Jurek Piechota. Polska niestety dziś klapa. Wiesz, ja powiem ci tak, do tego meczu podchodzę, mam stosunek bardzo ambiwalentny, ponieważ podobał mi się sposób, w jaki grali. Wiktor 3,69 zł. Jest i gospodarz tego show. Co tam, Marcin, u ciebie? I czy z ostatniego live płyty udało się wysłać? Wracam na czat. Dziękuję bardzo za donata, Żółwik, piąteczka. Płyty jeszcze nie wysłałem w tym momencie. Dopiero, no tak to jest rzeczywiście, jak się ma dniówki, no to kiedy kończysz pracę, to wszystko jest już pozamykane. Będą dopiero wysłane w przyszłym tygodniu, czyli już od jutra. Ale wracając do meczu, podobał mi się sposób, jaki graliśmy, bo rzeczywiście w końcu graliśmy w piłkę, a nie podobał mi się ostatnio, no co tu mówię, dużo mówiąc, wynik. Dzisiaj jeszcze jeden jest mecz, bo jest jeszcze Serbia-Anglia bodajże. Cześć Kebabkila, witam cię bardzo, bardzo serdecznie. Jest i Brontos. O meczyku właśnie mówiłem. Więc panie i panowie, no na początek kilka oczywiście spraw, które trzeba omówić, wiadomo, sprawy organizacyjne, ogłoszenia duszpasterskie. Jest to nasz dzisiejszy, to jest ostatni live przed przerwą wakacyjną. Jak mówiłem wam wcześniej, jadę na wakacje. Inaczej, w przyszłym tygodniu, nie wakacje, ale tak naprawdę koncert Rammsteina będzie się działo, więc rzeczywiście w przyszłym tygodniu mnie nie ma, a potem są wakacje, panie i panowie. Więc wracam dopiero, uwaga, 21 lipca. Dopiero wtedy się zobaczymy na żywo. Akurat taka przerwa. Miałem to naprawdę wrócić 14, ale wtedy jest finał, panie i panowie, w Euro, więc nie będę się kopał z koniem. Nie ma rzeczywiście po co, więc 21 lipca możecie sobie zapisać. Wtedy się pojawi i wtedy będzie można spokojnie sobie troszeczkę więcej pogadać. No tak to akurat wyjdzie. Popatrzę, co tutaj mam pootwierane jakieś. To Maja siedziała na komputerze, to pootwieranych 5000 różnych innych jest przeglądarek. No dobrze, niech tak będzie, ale nie ma tego złego. W trakcie, kiedy będę na wakacjach, będą się cały czas pojawiać materiały. To nie ma jak najbardziej problemu. Będzie rzeczywiście kilka materiałów. Shorty również się będą, panie i panowie, pojawiały. W tym momencie jest taka sytuacja, że jest nagranych kilka, że tak powiem, recenzji na zapas. Otóż już jutro pojawi się, a właśnie mogę wam pokazać przecież, co nie? Okno, gdzie to jest okno? To jest to, proszę bardzo. W tym momencie już są dostępne dla wspierających The Watchers, czyli tak naprawdę film, który
na planie, nie, koło planu, którego byłem, film, który się kończy 4 razy. On już jest dostępny dla wspierających, a dla was będzie, drodzy widzowie, dostępny jutro. Jest film Mój syn Ezra z m.in. Whoopi Goldberg, Rose Byrne, Verą Farmigą i Robertem De Niro. On będzie miał swoją premierę chyba w najbliższy piątek. No i jest jeszcze Garfield, który swoją premierę będzie miał za czas jakiś, wtedy jeszcze akurat nie wiem dokładnie kiedy. I takowych materiałów będzie nagranych dużo wcześniej, dużo więcej. Więc spokojnie, nie ma tego złego. Ja cały czas będę gdzieś tam się pojawiał. Miłosz pisze na Instagramie. Na ile oceniasz kult laleczki Chucky i klątwa laleczki Chucky, bo ja oceniam je na 3,4 na 10. Ja jestem z Serbii, no to pozdrawiam cię jak najbardziej. Zaraz będziemy pewnie oglądali albo będziecie znać, co tam z meczem. Wiesz co, nie pamiętam, ale chyba rzeczywiście te części z laleczką Chucky, które tam gdzieś już odjechały, nie za bardzo mi się podobały. Możesz sprawdzić, wiesz, jest spokojnie w kultowych horrorach, jest cała seria Chuckiego omówiona, więc nie ma problemu. A co już ustawić jako premierę zamiast live, co by pustka nie została? Wiesz co, na razie nawet nie mam żadnych wywiadów nagranych, więc to jest ten problem. Dopiero co w tym tygodniu wjechał vlog z międzynarodowych targów książki w Warszawie, nagrany we współpracy z wydawnictwem Mięta, więc na razie jeszcze nie wiem. Co prawda mam tydzień i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Kurde, co ja będę robił w niedzielę wieczór przez tyle czasu? Stary, będziesz się relaksował, będziesz pił herbatkę i tak dalej. Witam Jacek i Aga bardzo serdecznie na czacie. Więc tak to rzeczywiście wygląda, panie i panowie, jeżeli chodzi o nas. Cześć Adale, witam cię bardzo, bardzo serdecznie. Tak, oglądałem mecz, właśnie o nim dopiero co mówiłem. Więc jeżeli chcecie widzieć materiał przedpremierowo, no bo wiadomo, że tak naprawdę dla wspierających jest ich dużo więcej, bo nie tylko to jest oczywiście Garfield, nie tylko mój syn Ezra, ale tych materiałów jest całe mnóstwo. W tym momencie już patrzymy, jest około 20 materiałów dla wspierających, a wszyscy tak naprawdę od poziomu bracia Marx i wyżej mają już możliwość obejrzenia tego, co się dzieje. Dobra, i zaczynamy, panie i panowie, bo rzeczywiście tematów jest dzisiaj dosyć dużo. Zacznijmy od Toy Story 5, bo oczywiście dobrze wiecie, że Hollywood nie lubi pustki. Oni jak mogą, to naprawdę to wszystko będą ekranizować. Kontynuację, nawet nie wrzuciłem tego newsa, tej informacji, ale na przykład naście lat temu był taki film bodajże Totalna Magia z Nicole Kidman i Sandrą Bullock. W tym momencie jest plan na kontynuację. Był film w czasie lat VHS-owych, że tak powiem, z Denisem Quaidem i z Louis Gosselaar Jr. zmarłym nie tak dawno, który okazał się totalną klapą, ale również robią nową wersję i kontynuują. Social Network dostaje nową wersję i tak dalej, także po prostu tego jest bardzo dużo. Zanim tu jeszcze jest, widzę, Lancel. Dobry wieczór, panie Marcinie, panie i panowie. Przez te mecze zapomniałem o live, ale oddać muszę jedno. Gra z Holendrami mi się podobała i jest wielki nedosyt z taką grą Austria do ogrania. No mam nadzieję rzeczywiście. Na czym oglądałeś mecz, bo w Polsce TVP w sporcie w necie padło. Oglądałem w telewizji jak najbardziej. Mam TVP, oglądaliśmy na TVP Sport akurat, to jest na Polsacie, to jest kanał numer 18, panie i panowie. Akurat taką rzecz mam. Wiktor, 3,70 zł. Dobra, ostatni donatę, bo chciałem sobie równą kwotę na koncie zrobić. W każdym razie, może z tych donatę, chociaż na piwko starczy, albo sobie dołożysz i koncert będzie się podobał 2 razy bardziej. Bo wiadomo, jak to jest. Jeszcze raz dziękuję, Żółwik, piąteczka. No słuchaj, no oczywiście, że tak, no wiadomo, że jak jadę na wakacje, no to nie będę tam pił herbaty. W Hiszpanii herbata troszkę gorzej, no chyba, że mrożona, to inaczej. Dla mnie Obcy Przymierze się udało. Obcy Przymierze, Miłoszu, jak dla mnie to jest, jeżeli nie jedna z najgorszych, to najgorsza część całego cyklu o Obcym. Słuchajcie, Toy Story 5 w drodze na ekran, no i rzeczywiście to jest akurat rzecz, tak, to właśnie jedna z informacji odnośnie tego, czemu to jest Hollywood. Za sterami produkcji dwukrotny laureat Oscara, podaje nam CBR. Oczywiście jest to artykuł CBR przetłumaczony jak zawsze przez Google. Google Translator zrobili to, domyślam się, osoby z Filmwebu, ponieważ tutaj się dzieje. Toy Story 5 jest na wczesnym etapie rozwoju. Pete Docter, szef działu kreatywnego studia Pixar, ujawnił, że za sterami produkcji stanie Andrew Stanton, którego znamy już z poprzednich części cyklu. Dobry wieczór, dobry wybór. Pete Docter brał udział w specjalnym pokazie najnowszej animacji studia W głowie się nie mieści 2, recenzja w przyszłym tygodniu. W rozmowie, która odbyła się po seansie, ujawnił szczegóły dotyczące Toy Story 5. Sekundkę, bo prawa oczywiście autorskie, więc trzeba zapauzować.
Andrew Stanton to reżyser i scenarzysta związany z cyklem Toy Story. Pierwsza część przyniosła mu nominację do Oscara. Nagrodę tę zdobył dwukrotnie za animację, gdzie jest Nemo i Wall-E. W jego filmografii znajdziemy również takie tytuły jak Dawno temu w trawie, Potwory i spółka, czy Gdzie jest Dory. Pierwsze informacje o planach realizacji piątej części Toy Story pojawiły się w lutym ubiegłego roku. Szczegóły fabuły trzymane są w tajemnicy. Wiadomo jedynie, że Tom Hanks i Tim Allen powrócą do ról Chada i Buzza Astrala. No i to jest wiadomość, która mojego syna jak najbardziej ucieszy. Premiera zaplanowana jest na 19 czerwca 2026 roku. To jest ciekawostka, ponieważ wczoraj, tak, ktoś skomentował na temat shorta, którego poczyniłem odnośnie trzeciej części Spidermana Milesa Moralesa. Tam było chyba, w tym była mowa, że premiera trzeciej części ma się odbyć 12 czerwca 2024. Ktoś na zasadzie, no i co, jest 13, a jeszcze nie ma. No widzisz, tak to rzeczywiście jest, nie zawsze to można wszystko przewidzieć. Czasami jest strajk scenarzystów, czasami są inne dziwne rzeczy, a studia sobie wymyślają takie daty, żeby rzeczywiście jakoś to sobie poukładać. Oczywiście nie będę mówił, o czym jest Toy Story, bo to chyba wszyscy wiemy, wszyscy pamiętamy. Czy jestem zainteresowany? No oczywiście, że jestem zainteresowany, bo mój syn to będzie rzeczywiście chciał obejrzeć, więc ja pewnie pójdę razem z nim, tak między nim jak na Garfielda. No ale akurat, czy ja wiem, no wiadomo, że w tym momencie koła na nowo nie wymyślą, nie będzie to nic super ekstra ciekawego, super ekstra rewelacyjnego, a może się będę mylił, może rzeczywiście okaże się, że piąta część to po prostu jest coś kosmicznego. No, cytując Piotra Bałtroczyka, śmiem polimeryzować, jak to będzie. A jak wy uważacie, czy potrzebujemy Toy Story 5? Czy rzeczywiście to jest taki film, który no, musi być, bo rzeczywiście stoi za nimi oscarowy reżyser, twórca, jest Tom Hanks, jest Allen, więc wracają wszyscy, którzy... No jak to jest u was? Zaraz sobie zobaczę, co piszecie. Jurek Piechota. Toy Story oby wyszło, a nie tak jak Shrek z Rumpelstiltskin czyś, czy Epoka Lodowcowa 4, która była parodią samą sobie. Epoka Lodowcowa 4 była delikatnie mówiąc słaba i to jest oczywiście eufemizm. No rzeczywiście akurat tak to się zdarza. A Shrek, powiem ci tak, już nawet nie pamiętam, wiesz, i to jest tak, że czy czekamy na przykład na Shreka, czy tam na Toy Story. Wiele filmów dostajemy kontynuację po latach, jak na przykład pamiętam, że Blues Brothers 2000 to było chyba tam z 19 lat po oryginale, czy Ghostbusters, tak, czy kolejne kontynuacje. Maverick przecież chyba było 27 lat. Pewne rzeczy oczywiście są niepotrzebne, pewne rzeczy są słabe, dajmy im po prostu spokój. Zrobiły swoje, dziękuję bardzo, nie chcemy rzeczywiście więcej. Tutaj Miłosz Kasprowicz pyta, ostatnio przyszła do mnie trylogia It. Haha, domyślam się, że masz na myśli ten miniserial z lat 90. i później 2 filmy na DVD. Wolisz to czy laleczkę Chucky? Wiesz, tutaj pewnie trzeba byłoby chwilę polimeryzować, w ogóle ja to mogę pokazać, ale to będzie taki Matrix, bo co? No bo będziecie widzieli również mnie, który tutaj gada. Więc chodzi o Pennywise'a. Oczywiście, że wiem, że chodzi o Pennywise'a. Chucky, kiedy tak naprawdę na początku był sensowny, był ciekawy, był rzeczywiście w miarę fajny. A później, kiedy już to było narzeczona Chuckiego i tak dalej, no to już troszeczkę się rozjechało. Wydaje mi się, że mam sentyment do Chuckiego, ponieważ pierwszą część widziałem, jak miałem może jakieś 8 czy tam 9 lat. To wtedy rzeczywiście robiło wrażenie. Nie tak dawno obejrzeliśmy z Mają i stwierdziliśmy, że ten Chucky to jest po prostu śmiech na sali, a przynajmniej po prostu technicznie bardzo brzydko się zestarzał. Pixar ma filmy wybitne w swoim dorobku, ma filmy dobre, nie ma filmów złych, co najwyżej przeciętne, bo Wall-E dla mnie był przeciętny, ale reszta to wybitne kino. No wiesz, zobaczymy, teraz jest ten, tak jak mówiłem, W głowie się nie mieści 2 i wiele osób mówi, że okej, to on nie jest odkrywczy, nie jest to coś pięknego, tak rewolucyjnego jak pierwsza część, ale rzeczywiście jest w porządku, jak najbardziej. Tak mówisz, tutaj jest filmem dobrym, nie jest to film zły, więc może tak jest, tym bardziej, że no, kilka lat od ostatniego filmu Pixara minęło, tak? No rzeczywiście się zdarzyło. Jak to będzie dalej? Zobaczymy, czas pokaże. Ja jestem za tym, żeby, no nieważne, czy te filmy są dobre, czy one nie, żeby nam po prostu dawali te filmy, bo rzeczywiście ja je bardzo, bardzo lubię oglądać. Słuchajcie, Matthew McConaughey wraca na ekrany. No, nowy film, obsada inaczej. Artykuł jest awizowany jako potężna obsada, mega super. Chcę, żebyście mi powiedzieli, a co to jest? Aha, to jest reklama Lidla. Chcę, żebyście mi powiedzieli, czy według was taka obsada to jest coś niesamowitego, to są, no nie chcę powiedzieć Avengersy wśród obsad, ale czy to rzeczywiście wam się podoba? Już tutaj patrzę, proszę bardzo. Ta karta jak najbardziej. Matthew McConaughey wraca na ekrany. Kto w obsadzie? Podaj nam Deadline.
Coraz okazalej prezentuje się powrót na ekrany Matthew McConaughey'a. Właśnie zakończyły się zdjęcia do filmu The Rivals of Amziang King, czyli Rywale Króla Amziaha. A do wiadomości publicznej podano imponującą obsadę projektu. Kto zagrał u boku laureata Oscara? I słuchajcie, tutaj mi piszcie, czy według Was ta obsada jest imponująca. W obsadzie filmu znaleźli się Kurt Russell, Cole Sprouse, Owen Teague, Scott Shepard, Rob Morgan, Tony Revolori, Jake Horowitz i Angelina Looking-Glass. Okej, to jest obsada. Czy to u Was wygląda rewelacyjnie, czy tak jak dla mnie na zasadzie, ale o co chodzi? No dajcie znać. Szczegóły dotyczące fabuły na razie są trzymane w tajemnicy. Wiadomo jednak, że akcja tego kryminalnego thrillera będzie rozgrywać się na wiejskich terenach stanu Oklahoma. Film będzie drugim projektem w karierze reżysera i scenarzysty Andrew Petersona. Nagrody i uznanie krytyków zdobył za debiut thriller sci-fi The Vast of Night z 2019 roku, którego dystrybucją zajął się później Amazon. Laureat Oscara nie pojawi się na ekranach od 2019 roku i filmu Gentlemani. Swojego głosu użyczył jedynie w animacjach Sing część druga oraz Agent Elvis. Obecnie realizuje już kolejny film The Lost Bus, czyli Zagubiony, utracony autobus. Akcja zostaje osadzona w trakcie pożarów, które ogarnęły drogi w Filmwebie. Czasami nawet trzeba sprawdzić, co tam Google Translator przetłumaczy, które ogarnęły zachodnie wybrzeże USA w 2018 roku. McConaughey wcieli się w kierowcę szkolnego autobusu, który wraz z nauczycielką podjął ryzykowną próbę uratowania wypełnionego dziećmi autobusu z rejonu ogarniętego ogniem. Za kamerą stanie Paul Greengrass, więc jak najbardziej zasny twórca. Ale co myślicie? No bo teoretycznie wszystko brzmi ciekawie, wszystko brzmi fajnie, aczkolwiek czy to jest tak zwany clickbait? Kto w obsadzie, że super potężna? No dajcie znać. Ja tutaj zaraz popatrzę, co piszecie. Tak, wracamy. Miłosz pisze, że czy czekasz na kontynuację Czarnego Telefonu, czy lubisz film Laleczka 2019? Ja Czarnego Telefonu nie widziałem żadnej części, znaczy żadnej, no pierwszej części nie widziałem, więc ciężko powiedzieć. A czy film Laleczka 2019, mimo że tam pojawia się o jacie w tym momencie. I patrz, wypadł mi, jak się nazywał Luke Skywalker. Mark Hamill. Mimo że on jest głosowo odpowiedzialny za Chuckiego, uznaje ten film za nieporozumienie. Poza Russellem i Sprouse nie znam nikogo z pozostałych, pisze Jurek Piechota. Dobrze, to u mnie jest podobnie, bo mam Kurt Russell, Cole Sprouse, Owen Teague, nie, ale nazwisko Teague, jak najbardziej, bo Marshall Teague wcielał się w Zwola przecież w filmie Wykidało z Patrickiem Swayze. Kto? Kurt Russell spoko, ale reszty nie kojarzę. Może dowcip chamski, ale producenci zarąbali Markowi Polonii aktorów poza Russellem. No możliwe rzeczywiście, że tak to jest. Jakoś no niespecjalnie też jakoś nie ogarniam tego, że to ma być super wielka obsada. No jak dla mnie ta obsada jest no taka sobie, no trzeba rzeczywiście tak to ująć, panie i panowie. Słuchajcie, muszę przypukać gardziołko, bo oczywiście wiadomo jak to jest. A jak się podoba dzisiejszy odcinek na żywo, udostępnij go na swoich mediach społecznościowych. Niech się niesie. Bo pamiętaj, to jest najskuteczniejsza metoda na YouTube'owy algorytm. Przyciągnąć nowych widzów na platformę YouTube. Dobra, lecimy dalej. Teraz będzie słów kilka o moim ulubionym ostatnimi czasy reżyseru, czyli o Ridleyu Scottu, bo rzeczywiście no, tworzy coś tam tworzy, nie będę mówił cokolwiek, ale w tym momencie mowa jest o Gladiatorze 2. Foto, Paul Mescal na planie Gladiatora 2, trwają dokrętki, podaje Daily Mail. W listopadzie do kin na całym świecie ma trafić widowisko historyczne Gladiator 2. Tymczasem film wciąż nie jest gotowy. W Wielkiej Brytanii trwają właśnie dokrętki, w których bierze udział gwiazda produkcji Paul Mescal. Portal Daily Mail zdobył całkiem sporo zdjęć z planu widowiska Gladiator 2. Widać na nich m.in. Mescala jako Luciusa Verusa. Dobrze, nie Ursusa albo Kononowiciusa. Przykładowe zdjęcia znajdziesz poniżej. No to zobaczymy, czy można je kliknąć i powiększyć. Proszę bardzo. No to jest, jak widzicie, tutaj jest Paul Mescal. No, siedzi sobie, tam z tyłu jest oczywiście ekipa. Ależ ma ładną zbroję i gadki, tak samo jak Russell Crowe. No i tyle. 2 zdjęcia są wrzucone, więc rzeczywiście
Jest poważnie. Więcej zdjęć znajdziecie na stronie. Nie będziemy wchodzić na stronę Daily Mail. Gladiator 2 wyrasta na jedną z droższych produkcji w historii kina. Pierwotnie budżet miał wynosić $165 milionów, jednak przez ubiegłoroczne strajki został rozdmuchany do co najmniej $310 milionów. Ile kosztują obecne dokrętki? Tego na razie nie wiadomo. Już mówię, o co chodzi, bo ktoś by mógł pomyśleć, ale spoko, skoro przecież tam był strajk, to ludzie nie pracowali, no to co oni mają płacić? No właśnie, chodzi o to, że w tym momencie, skoro jesteś umówiona na przykład na to, że będziesz kręcić zdjęcia od 1 stycznia do 1 kwietnia i później masz na przykład swoje inne filmy albo coś innego chcesz robić, a tutaj nagle okazuje się, że no jest czas, jest pauza, dziękuję bardzo, nie możesz iść robić kolejnych filmów, bo musimy skończyć ten, więc tym wszystkim ludziom trzeba było płacić przez ten okres, kiedy był strajk, jeden, drugi, no i rzeczywiście, a to nie jest tak, że wiesz, zapłacili Meskalowi i dziękuję bardzo. No nie, to trzeba zapłacić aktorom, trzeba zapłacić osobom, które się zajmują charakteryzacją, tak, dźwiękowcom, osobom, którą kładą kable, które dają żarełko, pani, która zmienia papier toaletowy w toalecie i tak dalej. Więc to naprawdę jest bardzo, bardzo zabawne. Szczegóły fabuły wciąż są trzymane w tajemnicy. Po pokazach testowych w sieci pojawiły się przecieki na temat fabuły. Podobno będzie to kino zemsty, a złoczyńcą, szarą eminencją jest postać grana przez Denzela Washingtona. To już na pewno wiem, czemu nie napisali, kto jest czarnym charakterem w tymże filmie. No, jakoś rzeczywiście. To jest jedna z tych produkcji, jakoś tak którą niespecjalnie czekam, naprawdę, bo Ridley Scott, no nie można powiedzieć, że Ridley Scott to jest zły reżyser. Inaczej, nie można powiedzieć, że Ridley Scott był złym reżyserem, bo on rzeczywiście dał nam filmy, które są jednymi z największych w światowej kinematografii. On rzeczywiście zrobił dobrą robotę. On rzeczywiście, jeżeli chodzi o kino sci-fi, sprawił, że dostaliśmy coś pięknego, ale od jakiegoś czasu on się skończył. Mówi się, skończył się na Kill Em All. No nie, rzeczywiście, nie na Kill Em All, ale wydaje mi się, że kiedy wyszło Garage Incorporated, no to Ridley Scott już rzeczywiście nie był w stanie rzeczywiście dać nam tego, co byśmy chcieli. No i tu jest kasus tego, że on nie wygląda dobrze. Te jego filmy nie są super świetne. Dopiero co na czacie Miłosz Kasprowicz mówił, że on jest wielkim fanem Obcego Przymierze. Według mnie Ridley Scott sam zjadł swój ogon, bo pamiętacie, że przecież był chyba Neil Blomkamp, który chciał zrobić kolejną część Obcego i miała być ona obsadzona fabularnie pomiędzy drugą a trzecią częścią, tak, że to, co było w trójce i w czwórce, było całkowicie zapomniane. Miał powrócić Michael Biehn oraz Sigourney Weaver, dogadani byli, już przecież pokazywałem wam grafiki koncepcyjne, no i się na to wszystko wciął Ridley Scott. Nie, ja będę robił kolejny film. No i zrobił Prometeusza, który był ok, no i potem zrobił Obcy Covenant, Przymierze, którego po prostu można tylko określić jednym słowem, zaczynającym się na K, a kończącym na A. Już tutaj patrzę, co piszecie. Wiktor, Ridley Scott od dłuższego czasu mu nie idzie, bo Prometeusz to nieśmieszny żart, ale na przekór Marcinowi, bo na koncie Genialne Przymierze. A rzeczywiście, czekajcie, jak tu się daje bana? Nie, niekoniecznie. Rzeczywiście, no tak jak jest, wydaje mi się, że Prometeusz był w porządku, nawet z tego co pamiętam, chyba trafił na listę 10 najlepszych filmów w roku 2012, to już na starym kanale, a teraz rzeczywiście jest słabo. A propos meczu, media doceniły szyk i elegancję probierza, tymczasem Kuman jest na shortach ze względu na zachowanie podobne do niesławnego Jachima Alewa w naszym... Tak, widziałem tam w ogóle dubie w nosie, zjada gluty i po prostu daj spokój z tym Kumanem. Dobrze. Nie poszedł z duchem czasu. No krótko mówiąc, może nawet nie to, że nie poszedł z duchem czasu, ale wiesz, kiedy tworzysz dobry film, no to czy on jest zrobiony... Wiele mamy na przykład filmów, które są monochromatyczne, tak? Jeżeli popatrzysz na produkcję i wiele są na przykład zrobione w taki, a nie inny sposób. To już nie muszą być, mieliśmy taki okres, pamiętam właśnie, kiedy były te wszystkie Transformery, Bad Boys i tak dalej, kiedy filmy były niemalże tworzone techniką MTV, ja to nazywam, że one po prostu bardzo szybkie cięcia, ciach, akcja szybko i w ogóle, ale to nie ma znaczenia, czy ty masz długie ujęcia, wiesz, na przykład tak jak Oczy Węża to było tak, Oczy Węża z Nicolasem Cage'em, gdzie na początku mamy teoretycznie jedno 15-minutowe długie ujęcie, tak? Był film wojenny również. Mieliśmy praktycznie rzecz biorąc przez pół filmu jedno ujęcie. To nie było jedno ujęcie, ale wyglądało jak jedno ujęcie. Są pewne rzeczy, pewne techniki, pewne triki, chociażby ja nie lubię, ale wiem, że są osoby, nawet na tym czacie, które uwielbiają horrory kręcone w technice found footage, tak?
Blair Witch Project świetnie pokazał, że można to wydoić i zarobił tam chyba z $300 milionów, w każdym razie dużo. Więc to nie ma tak naprawdę znaczenia, czy on poszedł z duchem czasu, czy nie, bo można robić filmy po staremu, ale można robić te filmy ciekawie. To nie ma znaczenia, czy ty robisz go w found footage, czy go robisz w MTV, czy on po prostu będzie statyczna kamera, czy coś. To zależy wszystko tylko i wyłącznie od pomysłu na film, od fabuły, od tego, jak to ma być ten cały świat, który tobie reżyser przedstawia, w tym przypadku w Gladiatorze 2, jak on ma być wykreowany. A tutaj widać, że Ridley Scott się sam zagubił, wiesz. Po raz wtóry powiem to, co mówił Hitchcock. Mając dobry film, mając dobry scenariusz, możesz zrobić zły albo dobry film. Mając zły scenariusz, dobrego filmu nie zrobisz. I Hitchcock jest najlepszym przykładem, bo on z Psychozy zrobił arcydzieło, a Gus Van Sant z Psychola zrobił, i tak mi się wydaje właśnie jest w tym momencie z Ridleyem Scottem. Z tym współpraca, czemu to się łączyło? Nieważne. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie, Marcinie. Witam. Gadam właśnie o Gladiatorze 2 w tym momencie. I uważam za Gladiatora, no właśnie, teraz sobie sprawdź, nie będę wchodził, ale sprawdź sobie, Lancel, z którego roku jest Gladiator 2, Gladiator pierwszy. No to rzeczywiście już kilka dni ładnych minęło. O, proszę bardzo, i Nocturno się pojawił. Kopelat. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Fajnie, że jesteś, piąteczka dla Ciebie i lecimy dalej. Słuchajcie, kolejny temat. Tak, teraz pozostaniemy chwileczkę dłużej przy komiksach, bo tego akurat jest dosyć dużo. No wiadomo, że w tym momencie na Amazona już wjechały Boysy. Jeżeli nie wiesz, nie masz pojęcia, jak założyć konto, powiem tak, jeżeli chcesz za darmo obejrzeć serial Boys na Amazonie legalnie, przez 30 dni mieć darmowego Amazona, sprawdź sobie u mnie na kanale, jest film, jak to legalnie zrobić bez problemu. Także można. I dlatego pogadamy chwilę teraz właśnie o komiksach, panie i panowie. O komiksach będzie dłużej. Zaczniemy od rzeczonych oczywiście The Boys. Tylko nie to, koniec The Boys ogłoszony. Tak, niestety zdarza się. Jest to ogłoszone było na platformie X, Twitter. Ktoś nawet mi powiedział, że najfajniejsza nazwa byłaby Twixter. Także, no ale tak to jest. Choć fani powinni byli się tego spodziewać, to dzisiejszy wpis twórcy serialu The Boys wielu zasmuci. Eric Kripke potwierdził, że 5. sezon będzie ostatni. I tak rzeczywiście to jest. Nawet ostatnio, ale to o tym powiem za chwilę. 5 sezonów i basta. Deklaracja Kripkiego ma miejsce zaledwie 2 dni przed premierą na platformie Prime Amazonu 4. sezonu serialu The Boys. Pojawia się również ledwie tydzień po wywiadzie, w którym mówił, że nie wie, ile będzie trwał serial. Jak wtedy mówił, doświadczenie serialu nie z tamtego świata, który trwał 15 sezonów, nauczył go, by nie spekulować na temat liczby sezonów. Pamiętajcie, tam się zawsze liczy dla takich platform, czy jest wystarczająca ilość łapek w górę, albo tych podwójnych łapek, tak jak na przykład na Netflixie, ile osób obejrzało, ile osób zasubskrybowało ich platformę tylko i wyłącznie po to, żeby później jako pierwszy na przykład obejrzeć ten, a nie inny serial i tak dalej. Najwyraźniej jednak ostatnie dni przyniosły mu pewność, bo jego wpis nie pozostawia żadnych wątpliwości. 5. sezon będzie ostatnim w 2020 roku. Kripke w jednym z wywiadów zasugerował, że ma historię zaplanowaną właśnie na 5 sezonów. The Boys Season 4 Premiere Week is good time to announce. Season 5 will be the final season. Always my plan. I just had to cage till I got the final okay from VOD. Thrilled to bring the story to a gory, epic, moist climax. Watch season 4 in 2 days, cause the end has begun. No rzeczywiście, ja jestem wielkim zwolennikiem tego serialu i odkryłem go właśnie dzięki wam. To wy poleciliście mi go i to było dopiero bodajże po 2. sezonie chyba rzeczywiście. A tymczasem w 4. sezonie The Boys świat stanie na krawędzi kompletnego chaosu. Victoria Newman kontynuuje swoją kampanię, której celem jest Biały Dom. Homelander wznawia kontrolę nad superbohaterami i zapowiada ich transformację w mściwych bogów. Butcher ma tylko kilka miesięcy życia i wie, że nie może naprawić swoich błędów. Zostaje mu więc tylko jedno: dokończyć to, co zaczął. Reszta jego ekipy ma jednak dość jego kłamstw. Czy uda im się zapomnieć o przeszłych zatargach i stanąć do walki, w której stawka właśnie dramatycznie wzrosła? Gwiazdami The Boys oczywiście są Karl Urban, Jack Quaid, Anthony Starr, Erin Moriarty, Jesse T. Usher, Laz Alonso, Chase Crawford, Tomer Crapo, Karen Fukuhara, Colby Minfie, Claudia Domit i Cameron Crovetti. Więc rzeczywiście jest to na pewno smutna wiadomość dla nas, bo ja akurat bym chciał, żeby ten serial pewnie trwał, tak jeszcze z 50. W ogóle niedawno aktor wcielający się oczywiście w Homelandera, czyli Anthony Starr, był zapytany w trakcie wywiadu, a gdyby była walka,
Homelander kontra Superman. Kto by ją wygrał? Mówi Homelander. Oczywiście, że Homelander. Po pierwsze, kiedy Superman się bije, to on uważa, żeby nie skrzywdzić nikogo, a Homelander mówi, o proszę bardzo, no to ciach, dziękuję bardzo, rozwalam budynek, on idzie ratować kogoś, a ja go wtedy od tyłu ciach w łeb i po wszystkim. Także jak najbardziej można byłoby żyć. Już tutaj patrzę, co piszecie. W sumie to i dobrze, bo jeszcze zrobiłby się z tego tasiemiec, który trzeba byłoby kończyć wielkim finałem, a potem skończyłby się 8 sezonem Gry o Tron. No, możliwe, że tak to rzeczywiście też by było. Ja nie widziałem Boys po 3. odcinku pierwszego sezonu, odpadłem, ale słyszałem od tych, co widzieli, że i tu poszli już z tą popularną, aktualną sprawą postępową. Słuchaj, hardkorowo jest, tam naprawdę jest grubo. No, oni się śmieją z tych superbohaterów i jadą jak najbardziej fajnie. Bardzo mnie cieszy, miło, że zostajesz na live. To bardzo mnie cieszy. Słuchaj, jesteśmy w tym momencie na Instagramie, na YouTubie, na Facebooku, na Twitchu i na Twitterze, więc jak najbardziej możesz oglądać tu i tam. Ale naprawdę jest grubo w każdym aspekcie. Nabijają się z wszystkiego i z wszystkich. Tutaj nie ma świętych krów. Poprawność polityczna. Co? Nie istnieje coś takiego i to jest chyba w tym wszystkim najfajniejsze, że rzeczywiście każdemu się to dobiorą do skóry, żeby nie powiedzieć do tyłka. Ups, powiedziałem, ale to można. Więc jest jak jest. Słuchajcie, lecimy dalej, bo mówiłem dopiero, że Hollywood wszystko zekranizuje, byle tylko się dało, bo w tym momencie Blue Beetle, czyli film, który okazał się porażką, powstanie serial animowany o przygodach superbohatera DC. No rzeczywiście, jak to mówiła moja mama, jak nie kijem go, to fespałą. Jest to artykuł oczywiście portalu Deadline. Warner Bros. Animation i DC Studios przygotowują serial animowany o przygodach superbohatera Blue Beetle. Ma on być kontynuacją filmu z 2023 roku z Cholą Marleną w tytułowej roli. Może być też tak, panie i panowie, że oni na przykład dają nam teraz film, właściwie serial animowany, bo jest taki pomysł, że to ma być na przykład część nowego uniwersum DC. I żebyśmy rzeczywiście zapomnieli o tym koszmarnym filmie, co tam się rzeczywiście działo, no to oni wtedy, okej, no to dobra, to tam zrobimy sezon 2 i tak dalej, ludzie będą pamiętali o tym animowanym i wtedy go z powrotem wrzucimy go do filmu. Stanowisko showrunnera i reżysera piastuje Miguel Puga. Scenariusz pisze Christian Martinez. Producentami wykonawczymi serialu będą ludzie zaangażowani w realizację kinowego Blue Beetle. Przeczytam jeszcze raz i zaznaczę wam tutaj dokładnie, bo żeby nie było. Producentami wykonawczymi serialu będą ludzie zaangażowani w realizację kinowego Blue Beetle. Czyli osoby, które robiły film, który się nie podobał krytykom, który nie podobał się fanom, który okazał się klapą finansową, będą robili teraz na nowo ten samże film. Genialny, naprawdę rewelacja, świetny pomysł. W filmie Blue Beetle, oczywiście, no to w sumie nie będziemy się mówić. Pomimo pozytywnych recenzji, film Blue Beetle, pozytywnych recenzji? Tu jest napisane, pomimo pozytywnych recenzji. No dobra, zaczekajcie, coś sprawdzimy. Blue Beetle, na filmowie tylko. 5,3. Pozytywna recenzja. IMDb Blue Beetle. 5,9. To 5 na 10 to jest pozytywna recenzja? Tylko ciekawy jestem w tym momencie, czy to jest dodane od Filmebu, czy to akurat Deadline tak pieprzy głupoty. No ale dobrze. Pomimo pozytywnych recenzji, film Blue Beetle okazał się finansową porażką i najgorzej sprzedającą się produkcją poprzedniego ekranowego uniwersum DC. Niespodziewanka, kurde. Widowisko zarobiło na całym świecie zaledwie $130 milionów przy 125 milionowym budżecie, czyli straciło jakieś kilkadziesiąt milionów dolarów. Twórcy mają jednak nadzieję, że jeśli serial animowany odniesie sukces, Warner Bros. Da zielone światło na realizację kolejnego pełnometrażowego filmu aktorskiego o przygodach niebieskiego chrząszcza. No cholera jasna, przecież dopiero to powiedziałem. Czekajcie, napiszę maila. Drogi DC, czy mogę być waszym scenarzystą, bo gorszego badziewia niż wy nie wymyślę. Oczywiście to jest zwiastun, którego wam nie chcę pokazać. Jak się zapatrujecie na nowego chrząszcza, chrabąszcza, jak wam to rzeczywiście chodzi po głowie, co? Dajcie znać. Już tutaj patrzę. Już niedługo, jak technologia pójdzie do przodu, Marcin będzie nadawał na wyświetlaczach na lodówkach. Wiesz co, wiem, że teraz już są takie lodówki, gdzie może mieć
że robi się przeźroczyste drzwi i widzisz, czego nie ma w lodówce, albo wręcz masz po prostu listę i tak dalej. No, słuchaj, chcielibyście, jecie sobie śniadanko, a tutaj dzień dobry wieczór, panie, panowie, witam wszystkich bardzo i jajecznicą się zakrztusiłeś. No, zobaczymy. Szczerze nie interesuje mnie więcej seriali jak 5. sezon Stranger Things i 2. sezon Squid Games i Wednesday. No widzisz, no i rzeczywiście tak to powinno być. Ja nadrabiam razem z Mają, znaczy ona ogląda ze mną, a ja nadrabiam Stranger Things. Także żeby być na bieżąco, kiedy wyjdzie kolejny sezon. No James Gunn musi ogarnąć jakoś ten bundle, co nie jest w sumie takie łatwe. No rzeczywiście, jakoś tak niekoniecznie. W filmie żyje w swoim świecie. My mamy bańkę Dajcie spokój, to jest po prostu jakaś popierdółka. Moja druga żona miała na imię popierdółka, czegoś tak, nie, pomyłka, dobra. Niech tak rzeczywiście będzie. Ale zostajemy cały czas w DC, bo panie i panowie, bo Peacemaker sezon 2 wkracza jak najbardziej w kolejną fazę. Sol Rodriguez i David Denman w drugim sezonie Peacemakera. Kogo zagrają? Podaje The Rap. Sol Rodriguez, znana z serialu Star Trek Picard, i David Denman z Mare z Easttown dołączyli do obsady drugiego sezonu Peacemakera. Co wiemy o ich postaciach? Już mówię. Jak podaje The Wrap, w drugim sezonie Peacemakera, nad którym prace już trwają, zobaczymy Sol Rodriguez i Davida Denmana. Sol Rodriguez wcieli się w Saszę Bordeaux, bohaterkę, która na kartach komiksów po raz pierwszy pojawia się w wydanym w grudniu 2000 roku numerze 751 Detective Comics autorstwa Grega Rockley i Shona Martinborough. Sasha, mistrzyni sztuk walki, zostaje zatrudniona do ochrony Bruce'a Wayne'a. Gdy odkrywa, że jej szef jest Batmanem, postanawia on wytrenować ją na swoją pomocniczkę. Szczegóły postaci, w którą wcieli się David Denman, nie zostały na razie ujawnione. W obsadzie zobaczymy też Franka Grillo, przypada mu rola ojca zabitego przez Peacemakera Ricka Flaga. Zapewne będzie on chciał pomścić śmierć syna. Oczywiście nie mogę nic pokazać, także nie będziemy się, no w porządku, jak najbardziej, niech tak będzie, niech rośnie, bo przecież pierwszy sezon Peacemakera, podobnie jak film Blue Beetle, miał bardzo pozytywne recenzje. O, ja cię kręcę, ludzie, normalnie. Szkoda gadać, szkoda po prostu gadać. No ale rzeczywiście dobrze że jest, że coś się dzieje, bo ten strajk scenarzystów, ja mówiłem, że to nie jest 1 albo 2 miesiące, tego rzeczywiście długo jeszcze będzie. Myślę, że będzie trzecia zakonnica, pisze Miłosz Kasprowicz, chociaż 1 była debilna, 2 była akceptowalna. No, z tego co pamiętam, to finansowo się zgodziła 2, więc pewnie, że tak będzie. Kocham ten serial i bardzo czekam na kolejny sezon, pisze Nocturno. No, wcale się nie dziwię. Marcino, ty zostań scenarzystą, może ty dasz radę. Ale już zostałem, już jakiś czas temu, już wam o tym mówiłem i nawet już w Hormudzie jest produkowany film z moją osobą w składzie, że tak powiem. Więc lecimy, panie i panowie, dalej, bo jeszcze poznajmy w świecie komiksu, słuchajcie, bo jest grubo, bo brechaliśmy się z Blue Beetle, no to teraz się troszeczkę pobrechamy, panie i panowie, z Blade'a. Blade w tarapatach, reżyser opuszcza film, podaje nam The Wrap po raz wtóry. Marvel Studio nie ma szczęścia do wampirów. Planowane od dawna widowisko Blade wciąż prześladują problemy. Od 2019 roku jest planowane, czy już 5 lat. Najnowszy dotyczy reżysera. Jak ujawnił portal The Wrap, projekt aktualnie nie posiada właśnie tegoż. Zdaniem The Wrap, Jan DeMank opuścił Blade'a już jakiś czas temu. Po prostu Marvel oficjalnie nie podał tego do publicznej wiadomości. Dobra, gdzie to było? Prawdopodobnie jego odejście ma związek z kolejnymi problemami ze scenariuszem. Po tym, jak w kwietniu pojawiły się doniesienia o możliwym starcie zdjęć jesienią, w maju dowiedzieliśmy się, że najnowsza wersja scenariusza znów została odrzucona. Nad nową wersją pracują Eric Pearson, weteran produkcji Marvela, ma na swoim koncie teksty do widowisk Thor, Ragnarok i Czarna Wdowa. No, okej, może być. The Wrap twierdzi, że DeManch odszedł w przyjacielskiej atmosferze, mała to pociecha dla fanów postaci. Też można było się zastanawiać, ktoś powie, ale dlaczego? Przecież miał stołek, no bo nawet tacy twórcy, których możemy nie kojarzyć, właśnie jak DeManch, mają swoje inne projekty, tak? Może akurat nie jest to kolejny film dla Marvela czy DC, może musi zrobić kolejny film wraz z Markiem Polonią dla Sci-Fi, albo coś po prostu kręci dla Playera albo Telewizji Trwam, no ale to już są zawsze kontrakty, tak? No jeżeli, tak jak mówiłem wcześniej, skoro mamy
zapowiedziane, że premiera Toy Story 5 będzie w 2026 roku, w czerwcu, no to tak samo jest z reżyserami. Oni mają swoje plany, oni mają swoje grafiki, no i albo się zmieścisz, albo nie. Dlatego na przykład między innymi Guillermo del Toro odszedł i to właśnie nie on kręcił Hobbita. Czy Blade kiedykolwiek powstanie? Prace nad widowiskiem Blade trwają już 5 lat i wciąż nie widać ich końca. Pierwotnie całość miał wyreżyserować Bassam Tariq. Kiedy w 2022 roku wszyscy szykowali się do wejścia na plan, Tariq porzucił projekt jako powód, podając różnice artystyczne. To Mahershala Ali, który ma zagrać tytułową postać, wskazał na nowego reżysera Jana Demange. Niestety w 2023 roku strajki pokrzyżowały plany produkcyjne. Jednak wszystko było gotowe do startu zdjęć. Na kilka tygodni przed pierwszym klapsem Kevin Feige zmienił zdanie co do scenariusza. Projekt został wstrzymany i zatrudniono kolejnego scenarzystę. O jacie. Doniesienia medialne mówią, że Marvel Studios nie ma pomysłu na widowisko. Na przestrzeni lat pojawiły się liczne wersje scenariusza. W niektórych z nich Blade był postacią drugoplanową. Sytuacja zrobiła się nawet tak napięta, że Mahershala Ali groził odejściem. W tej sytuacji powstaje pytanie, czy Blade, którego premiera wyznaczona jest na listopad 25, kiedykolwiek powstanie? This is a $1 million question, man. To rzeczywiście jest bardzo, bardzo intrygujące. Słuchajcie, co wy myślicie na ten temat? Bo nawet widziałem taki fajny wpis na Twitterze, że ktoś tam rzucił taki gif z tej pierwszej akcji, kiedy Blade Wesleya Snipesa wpada do tej ich dyskoteki i tam jest po prostu jazda, mówi dajcie nam 2 godziny tego i nie ma problemu, to będzie najlepszy Blade na świecie, więc dajcie jakoś znać. Już tutaj patrzę, co tam piszecie. Film biograficzny o karierze Marcinowej recenzji powstaje, będzie mieć pozytywne recenzje. Dokładnie, że tak. Marcinowe recenzje skrucha filmowców. Marcin Skruch powraca z nowym filmem, który będzie satyrą. Marcin Skruch powraca z nowym filmem, który będzie satyrą na współczesny Hollywood. Czy będzie miał dobre recenzje? Jeszcze tak jak nieraz jest, wiesz, jak masz na plakacie na powiedzmy 4 gwiazdki i tam na przykład Total Film czy coś, to pod spodem napiszemy tam Wiktor Z, internet i tak dalej, i tak dalej. No nie wiem. Jak MCU pomysł na siebie nie ma, to jak mają mieć pomysł na siebie? Problem jest taki, że tak na dobrą sprawę od czasów 4 Avengerów Marvel nie istnieje. Filmowo, bo serialowo jest inaczej. Chociażby pokazał nam to Loki. No ale rzeczywiście filmowo oni nie istnieją, bo te filmy nie są słuchajcie, Eternals, The Marvels, Ant-Man 3, Thor 4, tego się oglądać nie da. Jesteście na kanale, bo tutaj widzę, jakie są wasze niki, no to dokładnie wiem, że widzicie, że no, skoro ja nie daję pozytywnych ocen, to teraz będzie, skoro ja nie daję pozytywnych ocen, to żadny krytyk oraz recenzent filmowy przy zdrowym zmyśle też tak nie będzie. No nie czarujmy się. Te filmy nie są dobre, nie są super. To jest zabawne, bo ostatnio na temat Blade'a wypowiedział się prawnik Mahershala Ali, ponieważ on, już jak mówiłem wcześniej, podpisał kontrakt w 2019 roku. I można się zgodzić albo nie. Można powiedzieć, o ja lubię Mahershę, ktoś powie, nie, ja nie lubię Mahershi, ale to jest gwiazda, tak? A gwiazdy mają kontrakt tak zwany pay or play. Co to oznacza? To oznacza, że on podpisuje kontrakt i na przykład załóżmy ma zagwarantowane za rolę $10 milionów. Tak jak Johnny Depp w trzeciej części tego po Harry Potterze to było, prawda? O tych zwierzętach. I na przykład i on w tym momencie czy będzie kręcił film przez 3 miesiące, czy będą potem dokrętki, które trwały kolejne pół roku, czy on w tym filmie w ogóle nie wystąpi, on ma kasę zagwarantowaną. Tak między innymi na przykład Arnold miał zagwarantowane $23 miliony za rolę w trzecim Terminatorze, tak? Jakby się nie pojawił, to też nie było problemu. No ale jakoś tak to rzeczywiście nie powstanie za naszego życia. No pewnie dzieci naszych dzieci ten film obejrzą. To zobaczę, bo jeszcze na Instagramie jest czat. Jesteś na drugim miejscu najlepszych youtuberów filmowych. Dziękuję bardzo, Miłosz. Jestem ciekaw, kto ustala tę listę. Jeżeli ty, to chciałbym wiedzieć, kto jest na pierwszym. Masz kult Chuckiego na DVD? Mam poza najnowszym filmem, mam wszystkie, mam taką fajną paczkę. Mam wszystkie filmy na albo na Blu-rayu, albo na Blu-rayu 4K. Jedno albo drugie. Więc słuchajcie, zaraz przejdziemy do kolejnego tematu, które będą horrory. Będziemy się straszyć. Tylko
Oczywiście, że tak. 2 słowa dla osób, które mają ochotę zostać wspierającymi. To tutaj u góry to jest Patronite, to tutaj na dole to jest YouTube. Obojętnie na której platformie wspieracie, tak, tam i tam są takie same zasady. W ogóle jeszcze można wspierać przez Facebook. Takie same zasady jak najbardziej. Dostęp do tych samych materiałów, więc jeżeli chcesz, jak najbardziej wystarczy zeskanować kod i zostajesz wspierającym. Masz dostęp do materiałów wcześniej niż pozostali widzowie i kilka innych rzeczywiście jeszcze przywilejów. Byłoby mi niezmiernie miło, gdyby się okazało, że jest dobrze. Słuchajcie, teraz troszeczkę postraszymy i zostaniemy na dłużej przy horrorach, panie i panowie. Będzie strasznie i mrocznie, bo Terrifier zagra morderczą myszkę Miki. Tak, jak najbardziej. Nie tak do końca, no ale wiadomo, tytuł musi być chwytliwy, musi jakoś tak być. To jest akurat artykuł Variety. Terrifier zagra morderczą myszkę Miki. W styczniu informowaliśmy o planach realizacji slashera na podstawie najwcześniejszej wersji myszki Miki z filmu Willy z Parowca. Teraz poznaliśmy obsadę. Screamboat, you see what I did there? Jest Steamboat, teraz będzie Screamboat. Wykorzystał fakt, że niedawno do przestrzeni publicznej, do domeny publicznej, drogi Filmwebie, trafiła najwcześniejsza wariacja myszki Miki z filmu Willy z Parowca, czyli Willy the Steamboat. Jego reżyserem jest Steven Lamort, który ma już na swoim koncie horrorową wersję opowieści o Grinchu The Mean One. Teraz dowiedzieliśmy się, że sadystyczną myszkę Miki zagra David Howard Thornton, aktor najlepiej znany z cyklu Terrifier, w którym wciela się w tytułowego morderczego klauna. Proszę bardzo, proszę bardzo. Znamy też resztę obsady Screamboat. Angaż otrzymali Alison Pittle, Amy Schumacher, Jesse Posey, Jesse Cove, Rumi C., Jen Lewis oraz weterani horrorów Jarlath Conroy, znany z Dnia Żywych Trupów, a także Charles Edwin Powell, znany z filmu Egzorcysta 3. Screamboat będzie historią grupy nowojorczyków, którzy wybrali się na wycieczkę parowcem. Od razu mi się przypomniał Krzysio Krawczyk, tak? Parostatkiem. Relaksujący wypad zmienia się w krwawą rzeź, kiedy okazuje się, że na parowcu znajduje się mordercza mysza. Premiera filmu szykowana jest na przyszły rok. Ciekawe, czy to będzie kinowa premiera, czy gdzieś tam jakiś Amazon, czy coś innego to ukradnie i będzie tak. No, zobaczymy jak to będzie wyglądało. No, doświadczenie w przebieraniu się już aktor ma, bo rzeczywiście, skoro wystąpił jako Terrifier, to dokładnie wie, jak to jest. On też pamiętam między innymi dlatego z roli Terrifiera w ostatnim filmie, tym co teraz jest kręcony, albo już w tym momencie jest nakręcony, zrezygnował, bo jemu się nie podobało, jak długo trwała charakteryzacja. Więc jeżeli tutaj nie poszli o krok do przodu, no to może być rzeczywiście trudno dla aktora, ale domyślam się, że włoska firma Mamona Kostic i Szmal musi się zgadzać. Wiktor Z pisze: kocham Terrifiera, kocham Davida Howarda Thorntona, kocham go w roli Grincha, więc czekam. Tutaj jest pytanie od Miłosza. Kevin czy Grinch? Chyba Kevin. Wiadomo, Kevin jest dosyć fajnie zakręcony. Screamboat to adaptacja piosenki Krzysztofa Krawczyka, bo jest dobra na slogany reklamowe. No, sobie by się wcale nie zdziwił, gdyby na przykład użyli czegoś takiego na zasadzie parostatkiem w piękny rejs i powiem takie, wiesz, krople krwi na plakacie spływają, czy coś takiego, tak? Jak coś takiego zobaczycie, to dawajcie znać, bo wtedy prawa autorskie, wiecie, trademark, you know, me and me i tak dalej, i tak dalej. Dobra, ale lecimy dalej, pozostajemy w straszakach, panie i panowie. They Follow. Maika Monroe zapowiada większy, mroczniejszy i bardziej porąbany sequel Coś za mną chodzi. Mnie to akurat cieszy, bo Coś za mną chodzi bardzo mi się podobało. To jest akurat artykuł portalu Collider. Chodzi za wami film Coś za mną chodzi? I proszę Państwa, nagroda imienia Karola Strasburgera za Suchar Roku wędruje do redakcji Filmwebu. Czy chodzi za wami film Coś za mną chodzi? Ja cię kręcę, ludzie, po prostu dajcie spokój. Za Maiką Monroe również. Aktorka wróci bowiem w kontynuacji horroru zatytułowanym They Follow. W jednym z ostatnich wywiadów opowiedziała, czego możemy spodziewać się razem od reżysera Davida Roberta Mitchella. David jest genialny, przyzna Maika Monroe. Nie chciał robić sequela, dopóki nie uznał, że będzie w stanie przebić pierwszą część. Jest bardzo konkretny, odrzuca wiele propozycji, po prostu wie, co chce robić. W pierwszej chwili pomyślałam sobie, sequel, oh my god.
w jaką stronę może jeszcze pójść. A potem przeczytałem scenariusz i jest cholernie dobry. Jestem podekscytowana, dodała aktorka. Uwielbiam takie stwierdzenia. Ostatnio chyba najbardziej w nich bryluje Neve Campbell. Coś za mną chodzi, opowiadało o nastoletniej Jay, która z nieznajomym zaczyna prześladować tajemnicza istota. Spotkamy Jay w dość nieoczekiwanym miejscu, ale to jest super, obiecuje Monroe. Wszyscy mówią to o sequelach, ale tym razem dosłownie tak jest. Będzie większy, mroczniejszy i bardziej porąbany. Czytanie scenariusza było szalonym doświadczeniem. No tak, jak się pewnie czytało scenariusz po chińsku, no to ciężko, tak prawda? Jestem niezwykle podekscytowana tą rolą. Od dawna nie byłam tak podekscytowana. Nie no, ja nie mogę po prostu. Ja nie wiem, czy to jest tekst Kevina Smitha. Jestem niezwykle podekscytowana tą rolą. Od dawna nie byłam tak podekscytowana. Chłopaka znajdź. Mamy z czym się bawić i będzie to duże wyzwanie, ale to też bardzo satysfakcjonujące. Nie mogę się doczekać pracy z Davidem, podsumowała aktorka. W przyszłym miesiącu zobaczymy Monroe w innym horrorze wyreżyserowanym przez Oza Perkinsa, Kodzie Zła. Oz Perkins, ciekawy twórca, zobaczy ten Kod Zła. Longlegs, panie i panowie. Czy Longlegs będzie omówiony? No myślę, że będzie omówiony. Mam tutaj listę tego, co będzie. Wspierający już wiedzą, a wy, panie i panowie, sobie troszeczkę jeszcze poczekacie. No okej, no, ja mam taki problem, taką zagwozdkę właśnie z takimi filmami, które są, to się bardzo ładnie nazywa z angielskiego One Hit Wonder, czyli dostajemy film, który nie jest zaplanowany jako kontynuacja, a potem dostajemy drugą część i jest totalne dno. Pierwsza część rzeczywiście mi się bardzo podobała i mam nadzieję, że dwójka, nawet recenzja pamiętam, że jest jeszcze na starym kanale, że dwójka dorówna przynajmniej w połowie, no ale może być ciężko, panie i panowie, no. Ale sucho, no, że sucho, no tak to rzeczywiście jest. Mike Flanagan robi nowego Egzorcystę. Tak, o tym mówiliśmy bodajże ze dwa tygodnie temu. Ktoś powinien sprawdzać, co piszą, bo nie trzeba być magikiem, żeby zobaczyć, że jest powtórzenie w zdaniu. Wiesz co, motyw jest taki, że to jest, ja idę o zakład, że to jest zrobione przez stażystów, którzy biorą tekst z portalu, wrzucają w Google Translator i jest Ctrl-C, Ctrl-V, wiesz, kopiuj, wklej i to wszystko. Oni tego nie sprawdzają, bo im za to nie płacą, więc drogi film to już po raz wtóry pokazał. Longlegs się zapowiada mega ciekawie, po zwiastunach są intrygujące. No mam nadzieję, że będzie nie tylko zwiastuny będą intrygujące, ale również, że cały film będzie w miarę ciekawy. Dalej zostajemy przy straszakach, panie i panowie, słuchajcie. To do zobaczenia, Marcinie, miłego wieczoru, bo muszę kibicować swoim, proszę w dalszej części Lipsa, przeczytaj te komentarze, please. Nie ma problemu, live'a, nie ma problemu, zaraz też będę pewnie patrzył jednym okiem gdzieś tam na mecz Serbia z czym? Z kim? Z Brytolami, z Anglikami. Mi się It Follows nie podobało, ale pójdę z ciekawości. No, ale rzeczywiście według mnie to jest dosyć ciekawa produkcja. Słuchajcie, dalej zostajemy tutaj, bo tym razem słów kilka będzie o książce Stephena Kinga, Instytut. Zostanie serialem. Oto gwiazdy po raz wtóry portal Deadline i niewykształceni ludzie z Filmwebu. MGM Plus przygotowuje serial na podstawie kolejnej powieści Stephena Kinga. Na małe ekrany trafi teraz adaptacja książki Instytut, wydanej w 2019 roku. Stacja, znana wcześniej jako Epix, zrealizowała już produkcję na podstawie prozy mistrza horroru Chapel Wade. Bohaterem powieści jest 12-letni Luke Ellis, który zostaje porwany ze swojego domu i zabrany do tytułowej placówki, gdzie są przetrzymywane też inne dzieciaki. Dzieciaki, proszę bardzo. Wszystkie łączy wykształcające się zdolności do telepatii i telekinezy. Chłopak próbuje uciec, ale nie uda mu się to bez pomocy ludzi z zewnątrz. Gdy na swojej drodze spotyka Tima Jamisona, zrezygnowany policjant z małego miasteczka odnajdzie dawno utraconą chęć do życia. W bohatera wcieli się Ben Barnes, znany m.in. z produkcji Cień i Kość, a także Westworld. Kolejną członkinią obsady serialu jest Mary Louise Parker, aktorka znana z roli w serialu Trawka. Zagra dyrektorkę Instytutu panią Sigsby. Urocza, ale twarda kobieta wierzy, że misja ośrodka przejdzie do historii, a jej postępowanie zostanie docenione w przyszłości. Okej. Zaraz po wydaniu książki prawa do niej zakupiła firma Spyglass. Chciała wtedy, aby scenariusz projekt napisał David E. Kelly. Jednak produkcja 8 odcinków, które ma rozpocząć się w tym roku, ruszy już z innymi twórcami. No oczywiście zdarza się.
Reżyserem i producentem wykonawczym serialu będzie Jack Bender, odpowiedzialny m.in. za serial Lost Zagubieni. Przez ostatnie lata nabył już duże doświadczenie z adaptacjami. Widzicie, nawet mi się ten film udziela. Z adaptacjami prozy Kinga. Wcześniej pracował nad serialami pod kopułą Mr. Mercedes i Outsider. Rolę scenarzysty będzie pełnił Benjamin Cowell. Wcześniej pisał dla m.in. Justified bez przebaczenia oraz ekranizacji powieści Kinga Bastion. Jedną z ostatnich produkcji na podstawie prozy mistrza horroru jest Cmentarz dla zwierząt Początki, wyprodukowany przez Paramount Plus. Opowiadał o początkach historii znanej z filmu z 2019 roku. No ja mam właśnie problem z Kingiem, tak samo zresztą jak z Kuncem, ponieważ gęsto ich filmy są, inaczej, filmy na podstawie ich twórczości są beznadziejne. Tak to akurat bardzo często bywa, że no niestety nie wyglądają one najlepiej i to mnie martwi, że będzie tak jak zawsze. Ma być dobrze, a wyjdzie jak zawsze. Może tym razem rzeczywiście jednak coś się zmieni, panie i panowie. Już tutaj patrzę, co piszecie. Kebab Killa pisze, czytałem Instytut Spoko Historia. A jak zakończenie? Bo z tym bardzo często Stephen King ma bardzo dużo no, problemów. Bardzo podobno do innych książek Kinga, no czyli nic oczywiście nowego. Czytałem książkę, nawet jest ok. Cześć Paradox Kamera, witam cię bardzo serdecznie. Polecam Marcinie, jeżeli nie czytałeś, może nie jest to najwybitniejsze dzieło Kinga, ale i tak jest nieźle. W porównaniu do jednej z ostatnich książek Kinga, Holly. No widzisz, akurat zobaczymy. Tutaj też Jurek pisze, że świetna książka, można ją polecić, więc trzeba będzie pewnie sprawdzić. Teraz są wakacje, więc może sobie coś odpalę. Słuchajcie, Oscary. Wiemy, że jeszcze troszeczkę czasu jest, ale wiadomo, że będziemy oglądać Oscary na żywo. Cześć Rita, bardzo witam cię bardzo serdecznie. Koleżanka z podstawówki. Ale no, skoro Oscary za czas jaki, to trzeba pomówić o tym, kto dostanie w tym roku honorowego Oscara. A właściwie w przyszłym, ale za ten rok wiecie dokładnie, o co chodzi. Jest to artykuł The Hollywood Reporter. Honorowe Oscary 2024. Oto laureaci nagród Akademii. Długo się nie będę rozwodził, no bo wszyscy wiemy oczywiście, czym jest Akademia. Ceremonia wręczenia statuetek Governor's Award zaplanowano na 17 listopada. W tym roku Akademia wytypowała 2 laureatów honorowych Oscarów. Są nimi Quincy Jones. No i jeżeli nie wiecie, kim jest Quincy Jones, jeżeli nie kojarzycie jego muzyki, to po prostu naprawdę żółta kartka. Jeszcze 3 żółte kartki, że będzie czerwona. Legendarny muzyk i producent jest aktywny na rynku od ponad 70 lat. Wow. W swojej karierze otrzymał 28 nagród Grammy. Był pierwszym czarnoskórym kompozytorem nominowanym do Oscara w kategorii najlepsza piosenka. Łącznie 7-krotnie znajdował się w gronie pretendentów do złotej statuetki, w tym jako producent Koloru Purpury Stevena Spielberga. Z rąk Akademii w 1993 roku otrzymał już Jean Hersholt Humanitarian Award za swoją działalność charytatywną. Więc rzeczywiście zacny facet. Jeżeli kojarzycie twórczość Michaela Jacksona, no to wiele jego płyt, a przynajmniej tych wczesnych, właśnie Quincy Jones produkował. Drugą osobą jest Juliet Taylor. Taylor jest jedną z najbardziej uznanych reżyserek obsady w amerykańskim przemyśle filmowym, czyli tak brzydko mówiąc z angielskiego, jest ona odpowiedzialna za casting w filmach. Pracowała przy ponad 100 produkcjach. Na swoim koncie ma dobór aktorów m.in. do filmów Egzorcysta, Taksówkarz, Bezsenność w Seattle i Lista Schindlera. Przez lata pracowała z Woodym Allenem, zajmując się castingiem w aż 43 z jego, ostatnim jest Śmietanka Towarzyska, filmów. Więc rzeczywiście jak najbardziej pięknie. A dla kogo Jean Hersholt Humanitarian Award, panie i panowie? Wiemy również, kto odbierze nagrodę Jean Hersholt Humanitarian Award za działalność charytatywną. Będzie nim doskonale znany reżyser i scenarzysta komedii romantycznych Richard Curtis. To właśnie Miłość, Nothing Hill czy Dziennik Bridget Jones. Oprócz tworzenia dochodowych i lubianych filmów od prawie 4 dekad zajmuje się działalnością na rzecz pomocy najbiedniejszym. Był m.in. pomysłodawcą tworzenia fundacji Comic Relief, która w swojej historii zebrała ponad 1,5 miliarda funtów dla potrzebujących. Więc jak najbardziej bardzo podoba mi się to. Przyznano Irving Thalberg Memorial Award laureatami producenci z serii o 007. Kolejną przyznaną nagrodą jest Irving G. Thalberg Memorial Award, przyznawaną nieregularnie od 1938 roku. Zostaje wręczona producentom, których praca nieustannie odzwierciedlała wysoką jakość produkcji filmowych. W gronie laureatów znalazły się prawdziwe legendy Hollywood: Darryl F. Zanuck, Walt Disney, Samuel Goldwyn, Cecil B. DeMille, Alfred Hitchcock, Clint Eastwood czy Steven Spielberg. Ostatnią statuetkę wręczono Kathleen Kennedy i Frankowi Marshallowi w 2018 roku.
I z tą nagrodą na pewno widzowie, którzy obejrzeli Star Wars Acolyte, by się nie zgodzili, bo Kathleen Kennedy, no tak niekoniecznie. W tym roku wyróżnienie otrzymają Michael G. Wilson i Barbara Broccoli. To producenci serii filmów o Jamesie Bondzie, którą przyjęli w latach 90. po swoim ojcu Albercie Cubim, laureacie Thalberg Award w 1981 roku. Wspólnie wyprodukowali już 9 tytułów o przygodach agenta jej królewskiej mości 007 Jamesa Bonda. Więc rzeczywiście jak najbardziej jestem za, a nawet przeciw, panie i panowie. Egzorcysta taksówkarza. To by w ogóle było dopiero hardkorowo, nie? No, coś pięknego. I Wiktor, babka ma doświadczenie, bo ilość ludzi, z którymi pracowała i że są to dobrzy twórcy, można oczekiwać, że dobrze zrobi swoją robotę. No, jak najbardziej. Może kiedyś się doczekamy, pisze Jurek Piechota, honorowej dla takich ludzi jak Jim Carrey, chociaż jeszcze z 30 lat trzeba będzie na to poczekać. No wiesz, Jim Carrey, widziałem jakiś czas temu film dokumentalny o nim i obawiam się, że Jim Carrey jeszcze 30 lat niestety chyba nie pociągnie. Bo rzeczywiście on jest ostatnio w tarapatach. Dobrze, panie i panowie, lecimy dalej. Skoro było o straszaka, to teraz troszkę będzie o sci-fi. Zacznijmy od Star Treka. Paul Giamatti w serialu Star Trek Starfleet Academy będzie partnerował Holly Hunter. Podaje po raz wtóry The Hollywood Reporter. Realizowany przez Paramount Plus serial Star Trek Starfleet Academy ma nową gwiazdę. Jak informuje The Hollywood Reporter, do Holly Hunter dołączył Paul Giamatti, laureat 3 Złotych Globów, ostatnio nominowany do Oscara za rolę w Przesileniu zimowym. Sekundkę, przepłukam gardziołko. Star Trek Starfleet Academy Holly Hunter wcieli się w postać pani kapitan i kanclerki i pani... No dobra, feminatywy. Kapitanki i kanclerki Gwiezdnej Floty. Paulowi Giamattiemu przypadła rola Zuola. Nie będę po raz wtóry wymawiał tego koloru. Ma to być człowiek o mrocznej przeszłości powiązany z jednym z kadetów Akademii. W oficjalnym opisie produkcji czytamy: w Star Trek Starfleet Academy poznamy grupę młodych kadetów, którzy wspólnymi siłami próbują zrealizować marzenia nadziei i optymizmu. Pod czujnym i wymagającym okiem swoich instruktorów odkryją, czego trzeba, by zostać oficerami Gwiezdnej Floty, nawigując między rozkwitającymi przyjaźniami, burzliwymi sporami, pierwszymi miłościami i nowym wrogiem, który zagraża zarówno Akademii, jak i całej Federacji. Zdjęcia planowane są na lato tego roku. Obowiązki showrunnerów i producentów wykonawczych będą pełnić Alex Kurtzman i Noga Landau. Okej. Oczywiście tu mam więcej na temat Paula Giamattiego. No fajnie, dobrze. Jak dla mnie produkcja ciekawa, no nie wiem, bo tak na przykład Star Trek Picard oglądałem i w połowie pierwszego sezonu sobie darowałem, bo niekoniecznie byłem jak bardzo zbudowany tą produkcją. Zobaczymy, czy tym razem będzie inaczej. Cześć Jerewani, witam cię bardzo serdecznie. Właśnie gadamy o filmach sci-fi oraz pana prowadzącego. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. O, piękne stwierdzenie. Ja bym dał honorowego Oscara dla Davida Cronenberga. Jeszcze mógłby dostać spokojnie David Lynch i byłoby wtedy rzeczywiście super świetnie. Jak oceniasz, Marcinie, filmy i seriale Star Trek? Bo ja zatrzymałem się na Picard i na starym, następnym pokoleniu, pisze Jurek. Wiesz co, gdzieś ze 2, może 3 lata temu obejrzałem sobie po raz wtóry, bo tak naprawdę nie widziałem wszystkich odcinków, gdzieś tam mogło mi 1-2 uciec. Wszystkie właśnie odcinki, bo chyba są na Netflixie, Star Trek następne pokolenie, po czym stwierdziłem, no okej, no to teraz sobie odświeżę oryginalne filmy Star Treka i to naprawdę boli. Naprawdę są filmy z oryginalnego z Kirkiem, które rzeczywiście bardzo, bardzo bolą. Jeżeli chodzi o te nowe, zatrzymałem się w połowie sezonu Picarda, potem był taki jeszcze jeden serial, kurczę, no i też mi się oczywiście nie przypomni, też gdzieś teraz niedawno 2 albo 3 sezony i też chyba tam po 4 czy 5 odcinkach sobie odpuściłem, bo się oglądało bardzo, bardzo, bardzo słabo. Ale skoro sci-fi, no to dalej lecimy w tymże kierunku, panie i panowie. Tym razem będzie mowa o tak zwanym crossoverze. Transformer, G.I. Joe mają scenarzystę. Podaje nam The Hollywood Reporter. Jeszcze patrzę. Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, bardzo mnie to cieszy, Paramount Pictures szykuje się do realizacji widowiska, w którym spotkają się Transformers i G.I. Joe. Teraz projekt zyskał scenarzystę. Nawet była scena, z tego co pamiętam, po napisach w ostatnich
Transformerach. Studio wybrało na autora fabuły Dereka Connolly'ego. Specjalizuje się on w dużych hollywoodzkich produkcjach. Ma na swoim koncie pracę nad scenariuszami do takich filmów jak Jurassic World Upadłe Królestwo, Kong Wyspa Czaszki oraz Pokémon Detektyw Pikachu. No okej, może być Detektyw Pikachu. Oczywiście na chwilę obecną nie wiemy nic o fabule, jest jednak pewne, że bazować będzie na ostatniej scenie widowiska Transformers Przebudzenie Bestii. W niej to bohater grany przez Antoniego Ramosa spotka agenta granego przez Michaela Kelly'ego, powiązanego z uniwersum G.I. Joe. W planowanym widowisku ma się podobno pojawić Chris Hemsworth. Aktor jest już związany z uniwersum Transformerów, użyczył bowiem głosu Optimusowi Prime'owi w animacji Transformers Początek. No wiemy, no oczywiście to było powiedziane już jakiś czas temu, że to ma być jedno wielkie uniwersum. Cześć Katarzyna, witam Cię bardzo serdecznie na Instagramie, że to ma być połączenie, będziemy robić więcej, zresztą dokładnie wiecie, że teraz każdy, kto tylko może, to robi swoje uniwersum, czy to jest mowa o Barbie, czy o innych produkcjach. No zobaczymy jak to wyjdzie. Tutaj jest tak zabawnie, ponieważ filmy o Transformerach nie są rewelacyjne, ale są ok. Filmy o G.I. Joe, no to już po prostu wołają o pomstę do nieba. Więc jeżeli normalnie, no to co tu dużo mówić, jak dodasz dobre do dobrego, to wyjdzie ci, no wiadomo, bardzo dobre, a jak dodasz średnie do słabego, no dokładnie, tegoż samego się, panie i panowie, obawiam. Transformers kocham, mam wszystkie filmy na Blu-rayu, w boxie są super. No widzisz, no akurat może tobie przypadnie do gustu tenże film. Zobaczymy, kiedy teraz zapowiadają go, to pewnie co mamy teraz, połówkę 24, gdzieś koło pewnie 26 roku będzie ten, domyślam się, film zrobiony, ale pozostajemy cały czas w świecie sci-fi, bo teraz, panie i panowie, Emily Blunt, bardzo zacna skądinąd aktorka, wystąpi w nowym filmie Stevena Spielberga, a nie, przepraszam, Emily Blunt w nowym filmie Stevena Spielberga? Pytanie na końcu. Gwiazda Oppenheimera negocjuje rolę, podaje deadline. Naprawdę nie trawię takich rzeczy. Napisz, czy Emily Blunt wystąpi w nowym filmie Stevena Spielberga? Pytanie, a nie, że pozdrawiam. Nie pozdrawiam filmu. Emily Blunt jest na wczesnym etapie rozmów w sprawie występu w nowym tajemniczym projekcie Stevena Spielberga. Film jest wspólnym projektem należącego do legendarnego reżysera studia Amblin, a także Universalu. Nowy film Stevena Spielberga powstaje dla studia Universal. Dopiero napisaliście. Wytwórnia właśnie zarezerwowała dla niego datę. W Ameryce film będzie miał premierę 15 maja 2026. Wiadomo, że będzie miał dwoje głównych bohaterów. Na razie nie wiadomo, kto miałby partnerować Emily Blunt, o ile oczywiście dostanie ona rolę. Jest to jeden z licznych konkretów, jakie mamy na temat projektu Stevena Spielberga. Reżyser nie ujawnił jego tytułu. Z wcześniejszych doniesień prasowych wynika, że film powstaje na bazie oryginalnego pomysłu reżysera, a scenariusz przygotowuje wspomniany już dzisiaj David Koepp, stały współpracownik Spielberga. Choć nie są to potwierdzone doniesienia, to podobno film będzie związany z tematem UFO. Kosmitom Steven Spielberg zawdzięcza bardzo wiele. E.T. to jeden z największych kasowych hitów w historii. Wielu widzów pamięta i kocha również jego bliskie spotkanie trzeciego stopnia oraz wydawisko Wojna Światów. No ja się akurat do fanów Wojny Światów nie zaliczam. Majewa data sugeruje, że nowy film będzie dużą produkcją o sporym box office'owym potencjale. No oczywiście nie będę tutaj poruszał Fablemanów. Co myślicie? Jak to się wam podoba? Czy chcecie zobaczyć Emily Blunt u Spielberga? No ona na pewno chce wystąpić, bo to wiadomo, kolejna rzecz odhaczona. U takiego twórcy wystąpić, no to nie jest jakiś tam Patryk Wega, czy inny Mark Polonia. Tak, wiem. No ale rzeczywiście jakoś to wygląda tak ustalenie, bo to jest tak, jak ci mówiłem, to nie jest nagle tak, że Emily Blunt, ona nic nie robi, że ona rzeczywiście, to wtedy no to nie ma problemu. No nie, no oni mają ustalony czas, no w zależności od tego, jak spotyka się z reżyserem, bo kiedy aktor spotyka się z producentem i reżyserem, to oni mówią, ok, kręcimy w 2025 roku od 1 maja do 1 września i ona wie, że dokładnie tak jest. Może trzeba będzie później wrócić na dokrętki, może ewentualnie, ale w tym momencie wie, że potem ciach, dziękuję bardzo, rezerwuję sobie tydzień wolnego, bo chcę wypocząć i potem mogę rezerwować sobie kolejny film i tak dalej, więc dlatego to jest w ten sposób zrobione. No wiadomo, że inaczej to jest, jeżeli mamy nazwisko głośne, tak? No wiadomo, że Emily Blunt, czy Robert Pattinson, czy Keanu Reeves mają te grafiki już zapewnione na kilka lat do przodu, a inaczej to jest, jeżeli weźmiemy, zwykłego Jasia Kowalskiego, także jak najbardziej. Ja bym nawet dopłacił, żeby zagrać takiego mistrza, jak Mark Polonio podaje Nocturno. No widzisz, no
we Władcy Lalek było tak, że fani płacili, ażeby rzeczywiście wystąpić w tymże filmie. Słuchajcie, zanim przejdziemy jeszcze do jeszcze jednego tematu, bo to jest rzeczywiście temat bardzo mnie frapujący i wiem, że go lubicie, więc jeżeli się podoba, jak najbardziej udostępniamy tego live'a. W ogóle dajcie znać, na jakiej platformie oglądacie, bo jestem ciekaw, czy dalej króluje YouTube, czy może rzeczywiście mamy tutaj widzów z Twittera, z Instagrama albo z Twitcha. Co teraz? Gdzie jest teraz? Tak, jak najbardziej, panie i panowie. Teraz cykl, który stworzyliście nie tak dawno temu. Po jaką cholerę? Po jaką cholerę? Czyli, panie i panowie, filmy, produkcje ogólnie, które z założenia są totalnie niepotrzebne, bo nie ma takiego logicznego przesłania, poza tym, że włoska firma Vittorio Mamona, Lorenzo Casucci i Johnny Szmal musi się zgadzać. Tym razem pomówimy o tym, że Robert Pattinson przerobi opętanie Andrzeja Żuławskiego. Za kamerą twórca uśmiechnij się, podaje nam Deadline. Ja rozumiem, że robione są nowe wersje filmów. Oczywiście, że tak. Mamy film, gdzie technologia odgrywa ważną rolę, gdzie drastycznie, nie tak jak na przykład mówiliśmy wcześniej, ale drastycznie zmienił się sposób opowiadania albo grania. Na przykład jeżeli zauważycie filmy powiedzmy do roku 50 i później, no całkowicie, że tak powiem, dwie różne rzeczy. Więc jeżeli coś takiego jest konieczne, no to oczywiście, jak najbardziej, ale są filmy, których nie trzeba robić nowej wersji. No i tutaj widzę rzeczywiście, że ktoś stwierdził, no tak, jak najbardziej, opętanie Żuławskiego zrobimy nową wersję. To jest akurat artykuł portalu Deadline. Robert Pattinson będzie producentem horroru Possession. To remake kultowego filmu grozy Opętanie, który wyreżyserował Andrzej Żuławski. Scenarzystą i reżyserem nowej wersji ma być Parker Finn, twórca kasowego Uśmiechnij się. Akcja nakręconego w 1981 roku Opętania rozgrywa się w Berlinie Zachodnim w okresie zimnej wojny. Mark, w tej roli Sam Neill i Anna Isabel Adjani, słuchajcie, to są potężne nazwiska, nawet dzisiaj, przechodzą małżeński kryzys spowodowany długotrwałą nieobecnością mężczyzny oraz romansem kobiety. Anna zaniedbuje ich wspólne dziecko i popada w coraz bardziej skrajne stany emocjonalne, które utrudniają porozumiewanie. Mark chce ratować związek, dlatego próbuje dowiedzieć się, co jest przyczyną dziwnego zachowania żony. Wkrótce odkrywa przerażającą tajemnicę. To oczywiście macie klatki z tegoż filmu, tutaj ciach, żeby nie było pokazać. Opętanie miało światłą premierę w konkursie głównym festiwalu Cannes w 1981 roku. Film zebrał początkowo mieszane recenzje, ale wraz z upływem lat zyskał status dzieła kultowego. Trzeba było napisać horroru kultowego. A także klasyki kina grozy. Zachęcamy do obejrzenia odcinka. Nie, dziękuję bardzo, nie będziemy oglądali waszego odcinka. Why? No ja wiem, że Leo Benhacker powiedział for money, ale akurat to rzeczywiście po jaką cholerę? No dokładnie, Nocturno. Isabel Adjani była tam genialna. W ogóle cały film jest świetny, jest dobrze zrobiony, więc po co? No po co? O tyle dobrze, że ktoś z Ameryki zainteresował się polskim kinem. Żuławski był genialnym reżyserem. Jego kino bardzo lubię, ale dlaczego akurat Opętanie? Podobno A24 by chciało, ale no nie. No słuchaj, powiem w ten sposób, że okej, no mamy, mówisz polskie kino, no to tak do końca nie jest tak naprawdę polski film, bo reżyserował Żuławski jak najbardziej, no ale obsada i ekipa no jest stricte zachodnia, więc no dobrze, umówmy się, że powiedzmy jakieś tam polskie kino, ale to jest po prostu masakra. Tutaj widzę właśnie obsadę, no to skoro było kręcone w Berlinie Zachodnim, to również obsada jest troszeczkę niemiecka, ale nie ma potrzeby. Przecież remake już w tym roku powstał, nazywa się Omen Początek, no ale to akurat oczywiście inna produkcja i no wiesz, jak to jest, dostaliśmy Omen, który był rzeczywiście dobrym kinem, ale dostaliśmy też inne produkcje, które no niekoniecznie. Pamiętasz Nocturno teksańską masakrę piomechaniczną od Netflixa, które było requelem, no tego się nie dało po prostu oglądać. Pamiętasz 2 ostatnie części Halloween i tak dalej, dziękuję bardzo. Czapka z głów, koniec gadania, więc po prostu jestem tym zażenowany, ale słuchajcie. Po jaką cholerę? Dalej lecimy, bo rzeczywiście musi tak być, gdyż, no co tu dużo mówić, chyba twórcy prześcigają się w tym, kto bardziej debilny pomysł wykreuje, kto bardziej debilny pomysł zrobi taki, o którym rzeczywiście Skruch może sobie pogadać w trakcie odcinka na żywo, panie i panowie, bo już wam pokazuję. Proszę bardzo. Miles Teller znów będzie latał jak Richard Gere. Jest to artykuł portalu Deadline.
Tak, jak najbardziej. I słuchajcie, w Hollywood przyszedł czas na odświeżenie melodramatu Oficer i Gentleman z Richardem Gere w roli głównej. Oczywiście oprócz Gera tam jeszcze wystąpiła Debra Winger, między innymi wystąpił przecież Louis Gossett Jr. No krótko mówiąc jest to może nie genialny, ale jeden z lepszych, jeżeli nie bardzo dobrych dramatów. Tym razem w kość podczas surowego szkolenia w lotnictwie morskim dostanie Miles Teller, który o pilotowaniu sporo już wie po roli w Top Gun Maverick. Naprawdę, kto im pisze te Strasburgery? Ja cię kręcę. Oryginalny film z 1982 roku łączy w sobie opowieść o świecie wojskowości, gdzie panuje nieubłagany reżim i dyscyplina ze wzruszającą historią miłosną. Oto główny bohater wstępuje do wojska z marzeniami zostania pilotem. Na miejscu czeka go katorżnicza 3-miesięczna szkoła przetrwania. Jednocześnie zakochuje się w pięknej dziewczynie z pobliskiego miasteczka. Film walczył o 6 Oscarów, z czego ostatecznie zdobył 2 za najlepszą piosenkę i dla najlepszego aktora drugoplanowego. Nową wersję napisze Dana Fox, scenarzysta Cruelli i Zaginionego Miasta z Sandrą Bullock. Nie wiem, czy pamiętacie ten film, ale no to jak dla mnie nawet go mam na DVD. Najważniejsze role Milesa Tellera, proszę bardzo. Miles Teller najlepiej znany jest z ról w filmach Whiplash i Top Gun Maverick. W jego filmografii znajdziemy również takie tytuły jak Cudowny tu i teraz, Zbuntowana, Rekiny wojny, Opłacone krwią, czy Tylko dla odważnych. Ostatnio mogliśmy go zobaczyć w zrealizowanym dla Netflixa thrillerze Pajęcza Głowa oraz opowiadający o kulisach powstania Ojca Chrzestnego miniserialu The Offer. Więc rzeczywiście tak to jest. No nie, oni sobie chyba po prostu jaja robią. O, świetnie, Nocturno rewelacyjnie napisałeś. Może Chat GPT im pomaga w pisaniu tych artykułów. Wiesz, może to jest tak samo jak z Wisłą Kraków, tak? Gdzie oni tam mówią, że sztuczna inteligencja im pomaga dobierać trenerów. No to jest po prostu jakaś paranoja, to jest naprawdę jakiś głupia. Po raz wtóry zacytuję Kabaret, to jest jakaś głupota. Jurek pisze, chciałbym Cię zapytać o coś, Marcinie, czy kojarzysz aktora Klausa Kinskiego? Swego czasu oglądałem jego monodram o Jezusie Chrystusie, obrazobórczy, szalony, ale w pewien sposób genialny. No tak, jak najbardziej też powiedziałem polski aktor, no bo urodził się w Sopocie, tak? No ale rzeczywiście Klaus Kinski od zawsze odżegnywał się od Polski, mówi, że nie, on nie jest Polakiem, dziękuję bardzo. No ja go już pamiętam nawet, powiem Ci więcej, Jurku, z filmu Winnetou, tak, tego z Pierrem Brissem, gdzie tam właśnie występował w jednego oczywiście ze złoli, więc jak najbardziej. Kojarzę oczywiście, że tak, no, stały współpracownik Wernera Herzoga, rewelacyjny w filmie Nosferatu, albo chociażby Akira Gniew Boży, także nie można powiedzieć, że nie kojarzę. Bardzo zacny aktor, mimo że no wiesz, taki polski, nie polski, Polak, bo urodził się, ale niespecjalnie się poczuwał. Chyba się nazywał, tak naprawdę, bo Klaus Kinski to jest pseudonim, chyba się nazywał Klaus Nakrzyński, czy rzeczywiście tak, ale rzeczywiście jak najbardziej pamiętam tego aktora. O, proszę bardzo, ale mi uciekło jedno. A co to się podziało? A ja nie chcę tego. Czemu się chce zapisywać? Ja nie chcę tego. Ja chcę tylko, żeby było z dużej litery. O. Proszę bardzo. Dobra. I panie i panowie, mam jeszcze dla was shorty, ale nie są to, panie i panowie, krótkie filmiki, tylko jest to wiele ciekawych, mam nadzieję, krótkich informacji, które tutaj dla was mam pozbierane i które teraz wam właśnie tutaj przeczytam. Proszę bardzo. Udostępnij ekran i panie i panowie, lecimy. Okej. Bob Odenkirk zagra Tommy'ego Wiseau w filmie The Room. Jest to tribut, jest to hołd złożony oczywiście kultowemu filmowi. Produkcja była nagrana w ciągu jednego dnia, a aktorzy swoje role czytali z telepromptera, panie i panowie. Okej, no to już mówimy, że 5. sezon będzie ostatnim sezonem filmu. Aktorska wersja Lilo i Stitch będzie jak najbardziej, będzie miała swoją premierę później w tym roku. Wonder Man w roli głównej Yahya Abdul-Mateen będzie miał 10 odcinków i pojawi się na Disney+, panie i panowie. Co tutaj mamy jeszcze dalej? Ian McKellen został zapytany, czy wróciłby do roli Gandalfa w serialu Hunt for Gollum. Jeżeli ciągle będę żywy, to nie ma problemu. O Toy Story 5 już oczywiście wam mówiłem. Jake Gyllenhaal został obsadzony w filmie Maggie Gyllenhaal The Bride. Christian Bale zagra potwora Frankensteina, a Jessie Buckley zagra rolę
narzeczonej Frankensteina. I młodzi Avengerowie, czyli Young Avengers, będzie najprawdopodobniej nagrywany już od tego roku, gdzieś tam jesienią mają zacząć się zdjęcia. Aktorska wersja serialu Like a Dragon Yakuza będzie oktober. W październiku, 24 października na Amazonie Prime dostępna, panie i panowie. Jordan Peele podobno spotkał się z Marvelem, z Marvel Studios, ażeby pogadać o reżyserowaniu jakiegoś nadchodzącego projektu. Są zdjęcia z kontynuacji filmu Sausage Party. Będzie on dostępny 11 lipca na Amazonie Prime. Proszę bardzo, krótki rzut oka na Sausage Party, część druga, panie i panowie. 4 zdjęcia są dostępne, ale nie ma nic więcej podanego na temat fabuły. Ellie Fanningham będzie miała rolę tytułową w filmie Dana Trachtenberga. Jest to następny film o Predatorze, tytuł roboczy Badlands. Tak, film ma zostać kręcony za czas jakiś, aczkolwiek nie jest to druga część filmu Predator Prey. A o Predator Prey, proszę bardzo. Predator Prey jest ciągle jak najbardziej w fazie preprodukcji. Amber Midhunter ma najprawdopodobniej wrócić jako główna aktorka. Oczywiście, że tak. Tutaj już o Jordanie Peelu mówiłem. Warner Brothers chce nakręcić drugą część filmu Barbie z albo bez reżyserki oryginału, czyli Grety Gerwig, panie i panowie. Inside Out, czyli W głowie się nie mieści 2. Będzie pokazywany przez 100 dni w kinach, zanim trafi na platformy VOD, więc rzeczywiście jest to coś nowego, bo ostatnimi czasy nawet już 2 tygodnie po opublikowaniu filmu, po premierze filmu w kinach, potrafiły one się pojawić w kinie. Informacja na temat tego, zniknęło jest, proszę bardzo, tutaj, ale to musi być zapauzowane. Jakie filmy animowane w tym roku jeszcze się pojawią? Będzie to Moana 2, w głowie się nie mieści, już oczywiście jest, The Wild Robot, Ultraman Rising, Despicable Me 4, czyli Minionki 4. część, Transformers 1, Mufasa, Król Lew, Untitled Wallace i Gromit, czyli niezatytułowany jeszcze film o Wallace'ie i Gromitu ze studia Aardman. Uwielbiam animację poklatkową. The Lord of the Rings, The War of the Rohirrim, Saving Bikini Bottom, The Sandy Chicks Movie, czyli to jest oczywiście Bob Budowniczy. Nie, to nie jest budowniczy, to jest ten kanciastoporty, jak on się nazywa, podrzućcie mi, jak się nazywa ten kanciastoporty, ta gąbka taka. The Day That Earth Blew Up, a Looney Tunes Movie, czyli kolejny film o animkach, panie i panowie. Chyba niepotrzebnie kliknąłem, bo w tym momencie się wszystko poprzewijało i to bardzo, bardzo dużo. Duna 3, panie i panowie, zdjęcia rozpoczną się w sierpniu 2025 roku. Prequel filmu 300, jak najbardziej. Rozpoczęła się produkcja. Zack Snyder ma reżyserować tenże film. Sherlock Holmes 3. część, jak najbardziej is still very much alive, czyli ciągle jest możliwością, podaje Susan Downey, czyli partnerka życiowa Roberta Downeya Jr., panie i panowie, tutaj znowu jest o filmie 300. Nicolas Galicin został obsadzony jako He-Man w filmie Masters of the Universe w kinach w przyszłym roku, właśnie za 2 lata, bo to 2026 jest, tak, jak najbardziej, czyli to jest nowy He-Man, panie i panowie, to jest Adams Eterni, nowa wersja, to jest jeszcze więcej tego, co w przyszłym roku się pojawi. Fantastyczna 4 i Blade najprawdopodobniej ich premiery zostaną opóźnione i nie wiadomo, kiedy się pojawią. Tom Holland jak najbardziej, najprawdopodobniej w najnowszej części Spidermana, czyli w 4. części, będzie się potykał z Dociem Okiem i z Zielonym Goblinem. Nie jest powiedziane, czy zarówno Alfred Molina, jako Willem Dafoe powrócą do swoich ról, panie i panowie. I to tyle, jeżeli chodzi o shorty. Wow, rzeczywiście była ich całkiem zacna ilość, sporo, no ale rzeczywiście chyba i tak nie przeczytałem jeszcze wszystkiego, no ale to się już w tym momencie rzeczy, widzę, powtarzają. No, zobaczymy, ale jest też możliwość taka, że Eric Bana powróci jako Hulk, ale to oczywiście o tym wam powiem za czas jakiś. W dzisiejszych czasach to jest możliwe, a jego zaimki to by były Tan i Deta. Dobre, rzeczywiście. Jerwaniu dzisiaj w formie. W ogóle widzę, że wszyscy dzisiaj jesteśmy w formie i jakoś nam to rzeczywiście bardzo dobrze się układa, no ale tak to jakoś jest rzeczywiście, że tych informacji i tak naprawdę jak patrzę, to coraz mniej mamy tych filmów oryginalnych, tylko że jeżeli już pojawi się jakiś twórca, to twórca tego filmu zrobi nową wersję tego. Twórca tego filmu, który był świetny, który był ciekawy, który był intrygujący, bo miał nowe to, sposób pokazania i tak dalej, zrobi kontynuację, requel, prequel, triquel, sequel i tak dalej, i tak dalej. To mnie akurat rzeczywiście bardzo, bardzo martwi, no ale dokładnie wiecie,
Wiecie, jak to jest. Słuchajcie, dużo was jest. Dziękuję bardzo. Dajcie łapę. Niech algorytm, w ogóle powinien to powiedzieć na początku, żebyście dali łapę, bo to akurat algorytmowi bardzo, bardzo sprzyja. Mamy taką formę, bo nasi piłkarze nas zainspirowali. No coś w tym rzeczywiście jest, nie zagrali najgorzej. No w piątek ja sobie oczywiście obejrzę, w piątek jeszcze meczycho z Austrią, ale potem no niestety we wtorek jak gramy z Francją, ja będę w samolocie i nie obejrzę. Mam nadzieję, że ten mecz z Francją będzie miał jeszcze znaczenie, a nie będzie na zasadzie mecz otwarcia, mecz o wszystko, mecz o honor. Zobaczymy, jak to będzie, panie i panowie. Słuchajcie, w przyszłym tygodniu kilka recenzji jak najbardziej się pojawi. Jak już wam mówiłem wcześniej, jutro będzie miał premierę recenzja filmu The Watchers, czyli jak właściwie powinienem powiedzieć The Watched, bo w Irlandii oraz Wielkiej Brytanii ten film ma inny tytuł, bo gdzieś tam jakiś serial na Netflixie jest pod tym, że tytułem, więc to jest The Watchers. Później we środę, no oczywiście, że tak, kolejna produkcja Dario Argento, a jeżeli mnie pamięć nie myli, ale chyba tak to jest, w piątek będzie Dlaczego mój syn Ezra nie działa, czyli o filmie Mój syn Ezra, a w międzyczasie, mam nadzieję, że jeszcze wszystko się ogarnie, to będzie recenzja filmu W głowie się nie mieści, część druga. A w Złowione w sieci gdzie? No niestety nie udało mi się nic ciekawego Lancel dzisiaj złowić, dlatego nic ciekawego nie ma, ale teraz mam kilka dni, że tak powiem, wolnego od odcinków na live, to przygotuję tak ze 3-4, może akurat wcześniej coś nawet wrzucę na naszą grupę albo dla wspierających, więc coś takiego będzie. Tak to się jakoś dzieje. Dziękuję bardzo, no bezpiecznego lotu, co prawda to nie ode mnie zależy, bo nie będę siedział, przynajmniej taki jest plan, że nie będę siedział za sterami, ale dziękuję bardzo. Tym bardziej, że lecimy w tym roku Erlingusem, nie tym Ryanerem, żeby nie użyć właśnie tych zaimków, ale tak to jakoś będzie. Panie i panowie, dziękuję bardzo za dzisiejszy wieczór. Było jak zawsze mega pozytywnie, mega ciekawie i dużo sucharów. Tak, dzisiaj dużo sucharów wpadło. My widzimy się, jak już mówiłem wcześniej, 21 lipca z powrotem na żywo. A co będzie po drodze? Po drodze będzie jeszcze rzeczywiście kilka fajnych rzeczy, tak więc dziękuję bardzo.